Kamil Sabatowski, dzień dobry. Dzisiaj w Akademii Biznesu porozmawiamy na temat alternatywnych form zarabiania pieniędzy. Moim gościem będzie dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Mirosław Luboń. Dzień dobry, panie Mirosławie. Witam. Panie Mirosławie, na wstępie chciałbym, abyśmy wyjaśnili widzom, czym tak naprawdę jest marketing sieciowy, czym jest sprzedaż bezpośrednia. Sprzedaż bezpośrednia jest pojęciem nieco szerszym. To znaczy, według definicji prawnej jest to sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, połączona z demonstracją, z pokazem. Bardzo ważny jest ten indywidualny kontakt bezpośredni między sprzedawcą a konsumentem, klientem. Sprzedaż bezpośrednia obejmuje zarówno sprzedaż sieciową, jak i sprzedaż jednopoziomową, czyli takie firmy tradycyjne, które współpracują z agentami, podpisują z nimi umowy agencyjne, agenci są na prowizji. Nie mają żadnych obowiązków, nie rekrutują na ogół, nie szkolą, nie motywują swoich pracowników, bo takich nie mają. Natomiast w firmie sieciowej ktoś, kto współpracuje z taką firmą, może, ale nie musi budować swoją sieć, czyli rekrutować osoby, szkolić je, motywować, dostarczać literaturę na przykład, zapisywać na szkolenia zewnętrzne itd., itd. I za te usługi marketingowe niejako w stosunku do swojej firmy dystrybucyjnej, z którą pracuje, dostaje odpowiednie uposażenie w postaci bonusów. One się różnie to nazywają, ale w każdym razie tak to wygląda. Dobrze. Czy jest pan osobiście związany z jakąś firmą tego typu? Nie jestem i nigdy nie byłem. Przyszedłem do stowarzyszenia zupełnie z zewnątrz. Jestem niezwiązany z żadną firmą sprzedaży bezpośredniej. Marketing sieciowy jest często mylony z tak zwanym schematem Ponziego bądź piramidami finansowymi, które zarówno w naszym kraju, jak i w krajach wysoko rozwiniętych są prawnie zakazane. Jakie różnice występują pomiędzy marketingiem sieciowym a piramidami finansowymi? W jaki sposób powinniśmy ustrzec się współpracy z firmami tego typu, firmami, które po prostu chcą wyłudzić pieniądze od klientów? Nieszczęście polega na tym, że zarówno piramidy finansowe czy handlowe, jak i firmy marketingu sieciowego, jeśli chodzi o organizację, to są identyczne, ale oczywiście są dosyć istotne różnice. Różnica pierwsza jest taka, że tak jak zresztą powiedziałem już wcześniej, ktoś, kto przystępuje do współpracy z firmą sieciową, a nie z piramidą, nie ma obowiązku budowania piramidy, czyli nie ma obowiązku rekrutowania nowych uczestników systemu. Może po prostu kupować produkty dla siebie, dla najbliższej rodziny, czasem dla kolegi, dla znajomego. Jest tak zwanym regularnym klientem. W piramidach podstawowy warunek jest taki, że trzeba rekrutować kolejnych uczestników, prawda? To po pierwsze. Po drugie, wszelkie pieniądze, jakimi obraca się w firmach marketingu sieciowego, pochodzą ze sprzedaży i kupowania produktów. I na ogół są to produkty bardzo dobrej jakości, które bardzo łatwo rozprowadzać wśród konsumentów. W piramidach finansowych, a nawet handlowych, właściwie nie handluje się niczym. W handlowych jeszcze czasami bywa tak, że handluje się towarem, który jest absolutnie niechodliwy. Rezultat jest taki, że na ogół sprzedawcy po jakimś czasie zostają z niezakupionymi, nierozprowadzonymi zapasami towaru i po prostu mają stratę. Więc to jest bardzo istotna różnica. Skąd pochodzą pieniądze, którymi obraca się w firmie? W firmie sieciowej pieniądze pochodzą ze sprzedaży produktów. W piramidzie pochodzą z wpłat przez kolejnych uczestników systemu. I dopóki są nowi uczestnicy, no to te pieniądze jeszcze tam funkcjonują, prawda? Natomiast z praktyki wiemy, że gdzieś na poziomie 4, a już na pewno na 5, brak nowych uczestników. W związku z tym nie ma dopływu świeżej gotówki, łańcuszek się kończy, zostajemy ze stratami. Są oczywiście inne, mniejsze, że tak powiem, różnice, czy mniej widoczne, ale też dosyć istotne. Na przykład firmy sieciowe, rzetelne, mają oczywiście stałe siedziby, adres, telefon stacjonarny, można tam pójść, porozmawiać, zgłosić zastrzeżenia, jeśli takowe bywają.
W piramidach na ogół jest tylko telefon komórkowy, czasem strona internetowa. Na ogół są to piramidy zarejestrowane zresztą poza Polską, więc jeśli ktoś chce dochodzić swoich praw, ma problemy z tym, bo tu nikogo nie znajdzie. Bardzo często telefony, nawet komórkowe, to są telefony na przykład do Stanów Zjednoczonych albo jeszcze w bardziej egzotyczne miejsca. Także tych różnic jest jednak sporo. No, przede wszystkim chodzi o to, że firma marketingu sieciowego, która sprzedaje produkty, jej zależy na rozwoju sprzedaży. Dba nie tylko o sprzedawców, ale dba również o klientów, żeby oni byli zadowoleni. To nie jest tak, że firma otwiera interes i liczy na to, że w ciągu 3 czy 4 miesięcy zamknie ten interes, wycofa się z rynku z jakimś tam pokaźnym zyskiem, tak jak liczą na to twórcy piramid. Firma, która jest rzetelna, otwiera swój biznes w Polsce, ma swoje zarejestrowaną spółkę, ma biuro i na ogół, no oczywiście są firmy, które też się po jakimś czasie wycofują, bo coś tam nie gra, powiedzmy, ale na ogół są to firmy ustabilizowane, znane na rynku i które tutaj też działają przez wiele, wiele lat. Jest jeszcze jedna istotna różnica pomiędzy piramidami a firmami sieciowymi. Już zgodnie zresztą z obowiązującymi regulacjami konsumenckimi, firma sieciowa ma obowiązek odkupić od sprzedawcy, jeżeli ten rezygnuje z dalszej współpracy z jakiegokolwiek powodu, do 90% wartości wszystkich towarów, które on zgromadził w ciągu ostatniego roku, łącznie na przykład z tak zwaną sales literature, czyli ulotki, nie wiem, jakieś tam publikacje, płyty itd., itd. W piramidzie nigdy czegoś takiego nie ma. Piramida po prostu zostawia człowieka na lodzie z tym, co on zgromadził, z zapasami, jeśli takowe są, prawda, jeśli to jest piramida handlowa i niech on się martwi. Tu natomiast jest to obowiązek. I to jest też bardzo istotna różnica, ponieważ no, sprzedawca ma zagwarantowane, że nie zostanie ze stratami finansowymi. Dlaczego w ogóle firmy decydują się na sprzedaż produktów poza klasycznymi punktami sprzedażowymi? Z bardzo różnych powodów. Po pierwsze, jest to na pewno tańsze podejście do rozwoju firmy jako takiej, ponieważ odpada zorganizowanie całego łańcuszka pośredników, hurtowni, dystrybutorów, którzy będą dowozili do sklepów. No przede wszystkim sklepy. Trzeba mieć sklepy, które kosztuje ich utrzymanie. Lokal, energia, ekspedienci itd., itd. Trzeba tych pracowników wyszkolić. To wszystko są bardzo kosztowne historie. Do tego dochodzą jeszcze koszty marketingowe, na przykład reklama, która jest nieodzowna, jeśli chce się w ten sposób wypromować na rynku. W sprzedaży bezpośredniej, w sprzedaży sieciowej większość z tych rzeczy odpada. Reklamę, jeśli się robi, jest ona bardzo dyskretna, bardzo niewielka w porównaniu z normalnym biznesem, prawda? Szkolenie kolejnych pracowników robią sami pracownicy, w cudzysłowie, bo to nie są pracownicy, to są współpracownicy, robią sami sprzedawcy. No i odpada cały ten łańcuszek właśnie pośrednictwa pomiędzy producentem a, że tak powiem, końcowym klientem. Panie Mirosławie, jak przedstawia się obecny stan sektora na rynku polskim? W porównaniu z krajami na przykład Europy Zachodniej my jeszcze mamy dużo do zrobienia, ponieważ patrząc na statystyki, na dane statystyczne, sprzedaż bezpośrednia to jest mniej więcej 1% handlu detalicznego. Troszkę mniej, może trochę więcej, tutaj dane są różne. Mówimy o danych z Polski czy z Europy? Z Polski w tej chwili. Natomiast w krajach europejskich ten udział sprzedaży bezpośredniej w ogólnych obrotach handlu detalicznego waha się między 3% a 6%. Więc widać, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Przy czym no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, to zawsze będzie jednak sprzedaż niszowa, uzupełniająca w stosunku do handlu detalicznego. Ale nie jest źle, ponieważ od początku, jak weszły pierwsze firmy, mniej więcej 20 lat temu, rynek sprzedaży bezpośredniej rośnie. Oczywiście w latach 90., zwłaszcza w pierwszej połowie, te przyrosty były niezwykle dynamiczne, to było 50-60% rocznie.
W tej chwili rynek jest już jakby powiedzmy znormalniał, ustabilizował się. Te przyrosty są kilkuprocentowe, przy czym oczywiście decydują przyrosty gigantów typu Avon czy Oriflame. Natomiast firmy mniejsze, te, które wchodzą na rynek, mają oczywiście przyrosty znacznie bardziej dynamiczne, kilkunastoprocentowe, czy nawet kilkudziesięcioprocentowe. Jak firma zaczyna, to wiadomo, że te obroty rosną dosyć dynamicznie. Ogólnie szacujemy, że rynek wart jest, czyli obroty rynku sprzedaży bezpośredniej są warte ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. No i jest to dosyć istotna, myślę, liczba czy wielkość sprzedaży, a bardzo ważne jest to, że liczba sprzedawców jest jednak imponująca, bo jest to ponad 800 tysięcy. 870, tak, dokładnie. Przy czym oczywiście trzeba sobie również powiedzieć, że olbrzymia większość z nich to są właśnie tak zwani regularni klienci. To nie są sprzedawcy, dla których jest to pierwsze czy najważniejsze źródło dochodu. Takich sprzedawców, którzy pracują niejako w pełnym wymiarze, można by powiedzieć, czyli powyżej 40 godzin tygodniowo i dla których jest to naprawdę bardzo ważne źródło dochodu, jest mniej więcej około 1/4 tej liczby. Natomiast pozostali to są właśnie ludzie, którzy kupują od czasu do czasu, kupują dla siebie i też korzystają, bo dostają upusty oczywiście, prawda? I to jest jakby dla nich ten zarobek. Podał Pan ogromną liczbę przedstawicieli branży. Czy zatem jest miejsce dla kolejnych? Czy rynek nie jest przypadkiem zbyt nasycony? No nie sądzę, bo chociażby przykłady właśnie udziału w ogólnych obrotach handlu detalicznego z zachodu pokazują, że jest jeszcze miejsce tutaj na nowe firmy, a przede wszystkim na nowe produkty. Proszę pamiętać, że rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce w tej chwili jest bardzo, można tak powiedzieć, monotematyczny. 70% obrotów stanowią kosmetyki. I tak jest mniej więcej na całym świecie, jeśli zaczyna się ten biznes. Tak jest na przykład w krajach Ameryki Łacińskiej. Tam też w tej chwili 70% obrotów to kosmetyki. Ale w krajach, gdzie tych przedsiębiorstw jest znacznie więcej, one sprzedają różne produkty, nie tylko kosmetyki. I udział kosmetyków systematycznie maleje i będzie malał. To jest na ogół około 30–40%. One zawsze będą górowały, bo to jest jakby artykuł pierwszej potrzeby dla pań, prawda? I łatwo się sprzedaje. Ale coraz więcej sprzedaje się na przykład artykułów gospodarstwa domowego, zarówno dużych, typu, nie wiem, jakieś roboty kuchenne, odkurzacze i tak dalej, jak i mniejszych, drobniejszych. Suplementy diety, artykuły dietetyczne. A w przyszłości, mam nadzieję, jeżeli dojdzie do deregulacji rynku w dziedzinie na przykład prawdziwej deregulacji, w dziedzinie energetyki, czyli energii elektrycznej, dostaw wody, gazu, myślę, że tutaj też będzie spore pole do popisu dla sprzedawców bezpośrednich. Tak na przykład pokazuje przykład Wielkiej Brytanii. Tam po deregulacji tych tak zwanych utilities 1/3 obrotów wielu przedsiębiorstw to były właśnie tego typu rzeczy. Jaką przyszłość zatem wróży Pan całemu sektorowi sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego w Polsce? Myślę, że przyszłość rysuje się dosyć dobrze. Oczywiście będą zdarzały się kryzysy i pewne spowolnienia, tak jak mamy to w tej chwili, chociaż trzeba zauważyć, że w branży te wszystkie załamania rynkowe przychodzą nieco później i są łagodniejsze niż w innych sektorach handlu. Ale sądzę, że ten handel będzie się rozwijał w takim właśnie tempie kilku procent rocznie. Myślę, że jest zawsze szansa, że będzie rósł. Powiedział Pan o ogromnej liczbie osób, które współpracują, które zaufały firmom z tego sektora. Jakie korzyści może przynieść działalność we współpracy z firmami sprzedaży bezpośredniej czy marketingu sieciowego? No, korzyść najbardziej oczywista to jest zarobek, dodatkowe pieniądze, dodatkowe lub główne pieniądze. To znaczy jest łatwo przystąpić do współpracy, bo jest to właściwie bezinwestycyjnie. Inwestuje się na ogół tylko w jakiś zestaw demonstracyjny, który można sobie wybrać za 30 zł, za 100 zł. Górna granica to jest chyba 300 zł z tego, co wiem.
No i zaczyna się, że tak powiem, działalność, przy czym sprzedaż bezpośrednia jest takim prawdziwym inkubatorem przedsiębiorczości, bo wiele osób, które przychodzi do sprzedaży bezpośredniej, nawet jeśli odchodzi z branży, to zostaje w biznesie jako takim. Otwiera własny interes, uczy się, jak prowadzić ten biznes. Po to są szkolenia w firmach i tam są szkolenia nie tylko właśnie produktowe, ale szkolenia z tego, jak prowadzić własny biznes, szkolenia z motywacji, szkolenia z osobistego rozwoju na przykład. I bardzo wiele osób rzeczywiście potem startuje, zostaje takimi pełnokrwistymi przedsiębiorcami. Najlepszy przykład to jest w branży kosmetycznej. Bardzo wiele konsultantek, które najpierw tylko sprzedają kosmetyki, po szkoleniach, które mają w firmach, albo zostają kosmetolożkami, albo otwierają własne gabinety kosmetyczne. Mówi się, że branża ta opiera się negatywnemu wpływowi kryzysu. Kiedy ludzie mają pieniądze, kupują produkty, kiedy gospodarka wchodzi w fazę recesji, jest to odczuwalne dla naszego portfela, ludzie poszukują dodatkowego źródła dochodu i postanawiają współpracować z firmami z tego sektora. Czy rzeczywiście sektor ten ma tak ogromne znaczenie dla gospodarki? Nie wiem, czy ogromne, ale na pewno dosyć istotne, dlatego że rzeczywiście w czasach kryzysu, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek pracy, czyli zwiększające się bezrobocie, sprzedaż bezpośrednia jest, nie wiem, czy nie jedynym sektorem, gdzie zawsze można znaleźć zajęcie. Nie etat, podkreślmy, bo tam etatów nie ma poza ściśle skadrowanymi firmami, czyli biurem, ale można zawsze przyjść i nie usłyszy się nigdy, że dziękujemy, nie potrzebujemy sprzedawcy, albo poszukujemy, nie wiem, młodych ludzi z wieloletnim doświadczeniem. Czy to znaczy, że firmy prowadzą politykę otwartych drzwi w stosunku do swoich przedstawicieli? Oczywiście. Zawsze można przyjść do firmy sprzedaży bezpośredniej i zawsze można tam zostać współpracownikiem, czyli sprzedawcą. Nie spotka się Pan nigdy z odpowiedzią, że nie potrzebujemy. Nie jest ważne wykształcenie, nie jest ważny wiek, nie wiem, doświadczenie. To się zdobywa w trakcie. Przy czym oczywiście trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie wszyscy będą dobrymi sprzedawcami i będą zarabiać duże pieniądze, które można zarobić w tym sektorze. Do tego jest potrzebna, oprócz oczywiście jakiejś tam wiedzy i doświadczenia, które się zdobywa, potrzebne są pewne predyspozycje osobiste, czyli jakaś otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność przekazywania tego, co się wie na temat produktów itd., itd. No ale tak jest w każdej dziedzinie życia, że tylko jakaś część, i to bardzo niewielka osób w każdym sektorze, to są ci prawdziwi liderzy, którzy zarówno w sensie finansowym, jak i w sensie doświadczenia, prawda? Czyli tak naprawdę jedyną rzeczą, którą powinniśmy mieć, to chęć do zarabiania pieniędzy, a umiejętności sprzedażowych czy technik sprzedażowych możemy nauczyć się na szkoleniach. Tak, firmy oferują taką możliwość i to dosyć takim szerokim zakresie. Nie było ostatnio badań prowadzonych, ale przed kilku laty pytaliśmy firmy członkowskie stowarzyszenia, ile wydają na szkolenia. No to się okazało, że około 10 milionów złotych rocznie. Więc jest to naprawdę imponująca kwota. Jak mówię, to są szkolenia bardzo rozmaite, nie tylko produktowe, nie tylko bardzo specyficzne, ukierunkowane na profil danej firmy, ale również ogólne z tak zwanych umiejętności miękkich. W 2010 roku z inicjatywy pani Kamili Molińskiej i pana Romana Hadasika w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu powstały podyplomowe studia marketingu bezpośredniego i mikroprzedsiębiorczości dedykowane przedsiębiorcom z branży Direct Selling and Network Marketing. Czy to jest trend, który możemy zaobserwować również za granicą, czy co pan uważa o tej inicjatywie? Trudno tu wyrokować, dlatego że każda droga do zdobywania wiedzy czy poszerzania wiedzy jest dobra. I nie można powiedzieć, że tego typu akademia jest niepotrzebna. Oczywiście, że jest potrzebna i pewnie wiele osób z tego skorzysta. Ale prawdę mówiąc, jeśli patrzy się na doświadczenia światowe, to nie ma specjalnych wydziałów czy nawet szkół, które by specjalizowały się właśnie tylko w sprzedaży bezpośredniej czy marketingu sieciowym. Jedną z przyczyn jest właśnie to, że firmy same oferują bardzo intensywne, bardzo szerokie szkolenia. Czyli
niejako akademia musiałaby z konieczności, że tak powiem, powielać to, co się robi w firmach. Albo firmy musiały zrezygnować ze szkoleń, czego oczywiście nie zrobią, prawda? Ale w jakimś tam stopniu szkoły, czy jak wydziały, o których Pan wspomina, mogą być komplementarne w stosunku do szkoleń firmowych i one się oczywiście przydadzą. Czy szkolenia prowadzone przez przedstawicieli firmy bądź liderów branży to są szkolenia płatne? Nie, w większości to są szkolenia bezpłatne. Oczywiście od czasu do czasu zdarzają się szkolenia, które są, za które trzeba zapłacić, ale to też na ogół bywa tak, że na przykład przy sprowadzaniu jakiegoś wybitnego specjalisty z zagranicy, albo nawet krajowego, no, który siebie ceni oczywiście i taki występ sporo kosztuje, bywa tak, że firmy albo dopłacają do tego szkolenia, czyli do swoich pracowników, współpracowników, którzy uczestniczą, albo organizują swego rodzaju wewnętrzne konkursy i wtedy zwycięzcy tych konkursów na przykład bezpłatnie uczestniczą w takim szkoleniu. Więc zdarza się, ale bardzo rzadko, że takie szkolenie uczestnik pokrywa w całości sam. Ciekawą informacją jest też to, iż co roku odbywa się gala w konkursie Super Sprzedawca Roku Polish National Sales Awards. W drugiej edycji tego konkursu w kategorii Menedżer branży MLM pierwsze miejsce zajął Paweł Borecki, wiceprezydent firmy Akuna Polska, a wyróżnienie odebrała Natalia Ryńska, diamentowa orchidea współpracująca właśnie z FM Group. Czy uważa Pan, że osobna kategoria podczas tego konkursu, mianowicie kategoria Menedżer branży MLM, to właściwe posunięcie ze strony organizatorów? No, jest to organizacja, która organizuje czy daje nagrody sprzedawcom, więc oczywiście, że tak, że również w tej branży może te nagrody dawać. Choć jest pewne nieporozumienie właśnie, bo czy dawać w branży sprzedaż bezpośrednia, czy sprzedaż sieciowa, prawda? Te kategorie są dosyć trudno porównywalne, ale myślę, że tutaj z biegiem czasu dopracujemy się jakichś takich bardzo przejrzystych i bardzo zdefiniowanych kryteriów. Także jest to oczywiście bardzo dobre posunięcie. Mogę tylko powiedzieć, że w wielu krajach odpowiedniki naszego stowarzyszenia organizują własne konkursy i myślę, że z biegiem czasu, jeśli stowarzyszenie będzie rosło organizacyjnie, myślę, że też się pokusimy o organizowanie własnego konkursu dla sprzedawców, tak jak w tej chwili mamy konkurs dla studentów, który cieszy się sporą popularnością. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego konkursu. Jest to konkurs dla piszących prace licencjackie lub magisterskie na temat sprzedaży bezpośredniej, przy czym albo o branży, albo o wybranej firmie, albo z elementami na przykład połączonymi. Ostatnio mieliśmy na przykład pracę filozoficzną z Wydziału Filozofii, która traktowała właśnie o branży z tego punktu widzenia. Konkurs organizujemy już od 2005 roku. Co roku mamy od kilku do kilkunastu prac, które są nadsyłane. Niektóre są bardzo ciekawe, zawierają spory element na przykład poznawczy, w sensie prezentują badania robione specjalnie przez studentów na okoliczność pisania pracy. No i myślę, że chętnie byśmy oczywiście widzieli większą liczbę uczestników tych konkursów, ale z drugiej strony, wie Pan, przejrzenie kilkunastu prac to już zajmuje sporo czasu, a jury składa się tylko z 4 osób, więc nie wyobrażamy sobie, żeby napłynęło na przykład 100 prac, bo wtedy musielibyśmy cały rok na to poświęcić. Ale w każdym razie wydaje mi się, że branża cieszy się sporą popularnością, ponieważ stowarzyszenie od wielu już lat ma takie prezentacje dla studentów, mamy program wspierania przedsiębiorczości studentów, spotykamy się, nie tylko mówimy o sprzedaży bezpośredniej, ale właśnie o mikroprzedsiębiorczości. Zapraszamy znane osoby, specjalistów z różnych dziedzin, którzy występują i mówią o tym, co z ich doświadczenia wynika, jeśli chodzi o własną przedsiębiorczość, własny biznes. No i to jest rzecz, która, myślę, promuje przedsiębiorczość jako taką. Idziemy w tym kierunku właśnie.
Czy autorzy prac licencjackich czy prac magisterskich to praktycy sami współpracujący z firmami z tego sektora, czy może raczej interesują się tym jako dziedziną naukową? Na ogół są to osoby, które rzeczywiście współpracują z jakimiś firmami, ale zdarzają się też osoby, które po prostu są niejako, powiedziałbym, patrzą na całą sprawę z zewnątrz. Zresztą nie tylko chodzi o studentów. Mamy w tej chwili napisane 2 prace doktorskie na temat sprzedaży bezpośredniej, przy czym w jednym przypadku pisała to osoba, która nigdy nie była związana z sektorem, nie była sprzedawcą. W drugim rzeczywiście autorka była przez jakiś czas związana z jedną z firm sprzedaży bezpośredniej, miała okazję zaobserwować, co się tam dzieje, jak to wszystko wygląda, i potem napisała bardzo ciekawą pracę o motywacji sprzedawców. Gdzie powinniśmy szukać rzetelnych i obiektywnych informacji na temat marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej? Czy istnieje na rynku, czy jest dostępna literatura traktująca o tej dziedzinie? Z tym jest pewien problem, ponieważ tak naprawdę, jeśli chodzi o polskie wydawnictwa, to poza wydawnictwami typu poradniki przeróżnego rodzaju nie ma takiej prawdziwej publikacji traktującej szeroko i rzeczowo o sprzedaży bezpośredniej. Mamy nadzieję, że takowa się ukaże niedługo, ponieważ jako stowarzyszenie jesteśmy w trakcie negocjacji z 2 czy 3 nauczycielami akademickimi, którzy współpracują z nami od ładnych paru lat i namawiamy ich do napisania takiej pierwszej polskiej książki o sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży sieciowej również. Chodzi o to, żeby pokazać tę branżę rzeczywiście trochę jednak z zewnątrz, bo poradniki są na ogół pisane przez osoby, które są zaangażowane, czy były zaangażowane w sprzedaż. I oczywiście ja rozumiem entuzjazm tych ludzi, zwłaszcza jeśli mi się powiodło w tej sprzedaży, prawda? I to jest wszystko w porządku, ale chodzi o taką zobiektywizowane spojrzenie na sprzedaż bezpośrednią przez kogoś, kto jest jednak, patrzy na to chłodnym okiem, że tak powiem. Może porównać to, co się dzieje u nas z tym, co jest w innych krajach, napisać trochę o właśnie o roli na przykład takich czynników jak przywództwo czy mentorstwo w sprzedaży bezpośredniej. No i mamy nadzieję, że taka publikacja ukaże się za kilkanaście miesięcy. Powiedział Pan o literaturze, która byłaby literaturą obiektywną. Ja ze swojej strony chciałbym polecić książkę Pawła Lenera, jednego z liderów związanych z branżą, który napisał książkę MLM – Profesjonalny Marketing Sieciowy. Jest to książka, którą Paweł napisał z punktu widzenia lidera, opowiedział o swoich doświadczeniach. Dzięki temu można dowiedzieć się, w jaki sposób odniósł sukces, w jaki sposób zbudował ogromną sieć sprzedażową i odwzorować jego działania. Tak naprawdę to by było na tyle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.